Dzisiaj zapraszam Was na recenzję naprawdę potężnego głośnika Bluetooth. Będzie to Sven PS1000. Dokładne ceny w linku w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Ok, dzisiaj pokażę Wam ten niesamowity, duży głośnik Bluetooth w formie walizkowej, ponieważ ma on i kółeczka, i rączkę, dzięki której możemy swobodnie go przemieszczać. Jest to naprawdę dobra cecha, ponieważ ten głośnik waży prawie 10 kg, więc nie mało, a jego wymiary to 295 na 582 na 317 mm. No więc mówiąc inaczej, jest też po prostu spory. I mamy tutaj dwa głośniki średnio i niskotonowe o mocy 80 W i średnica to 132 mm, czyli 5,5 cala. I do tego mamy dwie jednostki o średnicy 50 mm, dwucalowe głośniki wysokotonowe. Tak więc mamy tutaj pełny zakres dźwięku. Bateria w tym głośniku ma aż 8000 mAh, natomiast ile on wytrzyma na tej baterii, to już zależy od Was. Producent deklaruje, że do 45 godzin, jeśli wyłączymy LEDy, ponieważ one pochłaniają naprawdę sporo energii i głośnik jest ustawiony na około 30% swojej mocy w temperaturze pokojowej, ponieważ jak wiemy, temperatura też ma wpływ. Przy upale czy przy niskich temperaturach taka bateria będzie zachowywać się po prostu inaczej. Natomiast na 30% powiem Wam, że przy tym głośniku to i tak już jest spory poziom dźwięku, o czym się za chwilkę przekonacie, a pełne naładowanie głośnika to około 4 godziny. Zaraz Wam pokażę, co mamy w zestawie. Jest oczywiste, że mamy tutaj łączność Bluetooth, ale mamy także NFC, mamy radio FM. No jeśli chodzi o efekty świetlne, to mamy tutaj to rozwiązane dwufazowo, ponieważ mamy i 4 elementy stroboskopowe i takie główne, duże elementy LEDowe. Natomiast przytrzymując dłużej przycisk na głośniku, możemy wyłączyć na początek same stroboskopy, a kolejne takie długie przyciśnięcie wyłącza LEDy całkowicie, czyli oszczędzamy wtedy baterię. Natomiast pojedyncze kliknięcia przełączają nas pomiędzy trybami. Większość z tych trybów to są tryby reagujące na muzykę. Mamy także bardzo fajnie graficznie pokazaną regulację głośności, czyli jak zwiększamy głośność, to te LEDy się dobudowują. Powstaje taka pełna ósemeczka czy znak nieskończoności, a jak zmniejszamy głośność, no to wszystko powoli zanika. Tak więc wizualnie wygląda to po prostu atrakcyjnie. No i patrząc po kolei, od przodu mamy metalową, sztywną maskownicę z logo marki Sven i głośnik nieużywany po paru minutach się samoczynnie wyłącza. I jak go sobie włączymy, to też zamruga, będzie dźwięk powitalny. No właśnie. Natomiast co mnie tutaj zdziwiło, testowałem już tego typu głośniki, jak pamiętacie, ale tutaj nie mamy plastikowej obudowy, a jest to obudowa z MDF-u, czyli materiał drewno-pochodny, jakby nie było. Co nam to daje? Lepszą akustykę, lepsze basy, lepszą reprodukcję dźwięku. Od spodu wygląda to tak, że mamy 4 takie gumowe podstawki, dzięki którym głośnik pewnie stoi w miejscu i 2 dobrej jakości gumowe kółka, które sprawiają, że przemieszczenie tego głośnika jest bezproblemowe. Po drugiej stronie znajdziemy wysuwaną rękojeść, taką dwustopniową, ponieważ może to być takie małe wysunięcie albo pełne wysunięcie. Mamy też wyświetlacz, który pokazuje nam tutaj różne komunikaty, chociażby jak sobie przełączamy. Mamy też radio FM i inne opcje. Regulacja 7 efektów LEDowych, przycisk play pauza, przyciski do przodu, do tyłu. No i mamy też regulację basów do 6 albo na -6, więc mamy taki zakres i to samo jeśli chodzi o tony wysokie. No i tutaj oczywiście regulacja głośności, 32 to jest maksimum, czyli tak 10-11 to będzie 1/3 głośności. Zaraz Wam pokażę, jak te 30% wygląda. Mamy logo łączności NFC właśnie tutaj i tutaj mamy jeszcze coś fajnego, ponieważ to jest taki holder na telefon czy tablet. No i też możemy głośnik przenieść za tą solidną rączkę, a z tyłu duży tunel Bass Reflex i mamy gniazdo zasilające. Mamy port USB, możemy odtwarzać pliki MP3, WMA i standardowe wave'y. Mamy także po prawej AUXa i reset.
Natomiast te dwa gniazda, jedno jest do mikrofonu, a drugie jest do, uwaga, gitary. Więc jak ktoś ma zdolności i sprzęt, może nawet jednocześnie zagrać na gitarze i zaśpiewać. Tak więc robi się coraz ciekawiej. Ale właśnie miałem Wam pokazać, co producent daje nam razem z tym głośnikiem, więc spójrzcie. No i można powiedzieć, że jest na bogato, ponieważ mamy przewód zasilający, tak jak do konsoli, z stykiem dwużyłowym i ma on 1,60 m długości. Można jednocześnie ładować głośnik i słuchać. Próbowałem, działa. Jedyna uwaga przy okazji, jaką Wam powiem, to na trybie Bluetooth głośnik wydaje z siebie takie dość ciche, ale jednak słyszalne brzęczenie. Nie zabrakło kabelka AUX, który ma 1,20 m długości. Jest też funkcjonalny pilot zdalnego sterowania, nawet z bateriami w zestawie. I mam tutaj sporo funkcji, ponieważ na przykład nie mamy pokrętełek do regulacji echa mikrofonu czy głośności mikrofonu, a także wybrania priorytetu mikrofonu, czyli tego, żeby dźwięk z mikrofonu był na pierwszym planie, a z pilota to wszystko sobie możemy dodatkowo ustalić. Instrukcja, która też jest OK. Mamy opisane wszystkie gniazda, tryby, pilot. No i wisienka na torcie, czyli mikrofon z dużym jackiem, z takim suwaczkiem do włączania i z kablem, który można tutaj odpiąć. Jest to naturalnie kabel typu XLR. Gitary niestety w zestawie nie dają, ale przynajmniej mamy mikrofon. No i kabel ma aż 3 metry długości, więc sporo. I oczywiście jak sobie ten mikrofon podłączę do właściwego gniazda i sobie go teraz włączę, no to już będziecie mnie słyszeć poprzez ten głośnik. I wtedy mam regulację głośności, a także chociażby regulację echo, czyli czy będzie taki pogłos, czy go nie będzie. Tak więc to działa OK. No i czas na test dźwięku. Oczywiście będzie on poglądowy. Jeśli znacie kogoś, kto ma ten głośnik, posłuchajcie na żywo, to jest najlepszy sposób. Natomiast ja staram się przekazać tutaj i próbki dźwięku, i do tego mój komentarz, żebyście mieli lepsze pojęcie, jak ten głośnik gra. Tak więc włączamy go i parujemy. Sparuję go sobie z tabletem poprzez Bluetooth. Połączone i rozpoczynamy testy. Zaczynamy od muzyki rozrywkowej. Sometimes when you're here, I can't feel no doubt, 'cause you keep me where the stars are bound. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter, 'cause I feel so free now. Cóż, mamy naprawdę mocny dźwięk, nawet przy niższych poziomach głośności, sporo basu. Ten bas oczywiście możemy sobie wyregulować. Tak, z ciekawości w tej chwili mieliśmy 14 z 32, a w tablecie na 60%. Muzyka orkiestralna brzmi tutaj nie najgorzej, ale brakuje do tej szczegółowości, którą byśmy uzyskali na przykład na słuchawkach. Nie jest aż tak rewelacyjnie jak w przypadku muzyki rozrywkowej. A teraz czas na muzykę rockową.
I muzyka rockowa brzmi tutaj naprawdę dobrze. Mamy szczegółowość, mamy wyraziste instrumenty takie jak gitara elektryczna czy perkusja. A teraz filmy. We have returned. Ponownie możemy spodziewać się naprawdę potężnego dźwięku, który uatrakcyjni każdy seans. Co trzeba zaznaczyć, nie uzyskamy takiej szczegółowości ani tak wyrazistych kroków jak na słuchawkach, no ale mamy tutaj dźwięk dobiegający jakby nie było z jednego miejsca, więc to pozycjonowanie w przestrzeni wirtualnej nie będzie tak dobre, natomiast pod względem jakości, mocy dźwięku jest dobrze. Sprawdźmy jeszcze pozostałe możliwości łączności, czyli chociażby AUX, połączenie przewodowe. OK. I podłączam tablet przewodowo. Musimy zmienić tryb. OK, jest AUX, odpalam. No i coś takiego, to jest wcześniej wspomniane 30% mocy głośnika, więc już całkiem głośno. Na tablecie mam 100%, a tutaj ustawiłem poziom 12. And I'll be dancing your breath away. Reagowały stanowczo, bo Rosja boi się. Nasi słuchacze oglądali wszystkie te Służby zdrowia i wojskowej. Starałabym się na pewno. Tak właśnie gra radio, jak złapie zasięg. Większość stacji czysto, niektóre nie do końca perfekcyjnie. No i jeszcze czas na pendrive'a. I tutaj odtwarzanie rozpoczęło się automatycznie. Z pilota czy z panelu możemy przerzucać utwory. Jest także funkcja play-pauza. No i jeszcze dwie dość istotne informacje. Pierwsza jest taka, że producent nie deklaruje podwyższonej odporności głośnika na chociażby zachlapanie wodą, czy nie mamy uszczelki na gniazda, nie mamy także osłoniętego panelu sterowania. Dlatego jeśli chodzi o użytkowanie na zewnątrz, to nie należy głośnika zostawiać na deszczu, ponieważ może ulec uszkodzeniu. Natomiast druga informacja jest bardzo pozytywna, ponieważ głośnik działa także w trybie TWS. Oznacza to, że jeśli mamy dwa takie same głośniki, na przykład idziecie do znajomego, który ma dokładnie ten sam model głośnika, wtedy możemy te dwie jednostki sparować razem i odtwarzać dźwięk w trybie stereo. No i przy okazji ze zdwojoną mocą powstanie wtedy naprawdę potężny zestaw. Chociaż powiem Wam, że nawet pojedynczy głośnik przy maksymalnej głośności będzie słyszalny w całej okolicy. Podsumowując, mamy tutaj naprawdę potężny głośnik, 160 W, mocarne basy, no i do tego sporo dodatkowych funkcji. Patrząc na tą cenę, głośnik gra naprawdę nieźle. Tak więc wszystkim fanom głośnych imprez mogę ten głośnik
polecić. Zdecydowanie ma wiele zalet, mankamentów było niewiele, o tym też mieliście w filmie. Pamiętajcie, że dokładne i aktualne ceny, także promocyjne, sprawdzicie sobie w linkach w opisie filmu. A jeśli ten film Wam się dobrze oglądało, będę wdzięczny za wsparcie w postaci chociażby zostawienia łapki w górę, napisania komentarza, udostępnienia filmu, no i oczywiście warto subskrybować, żeby być na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się.